Cześć, z tej strony Valencianistas i witam Was w kolejnym poradniku do gry State of Survival. Dzisiaj pogadam sobie o jednej z najnowszych i najbardziej opłacalnych funkcji, oprócz oczywiście zajmowania miast, w grze w wydarzeniu Nexus, czyli o wyprawach handlowych. I o tym, jak maksymalnie wycisnąć z nich Battle Caps. Jeżeli jeszcze nie ogarniacie dokładnie, jak działają wyprawy handlowe, to już Wam tłumaczę. Chodzi o to, żeby wysyłać swoje oddziały z jednego miasta do drugiego, połączonych drogą. Warunek jest prosty. Startowe miasto musi być zajęte przez Wasz sojusz, a obydwa miasta muszą być połączone drogą asfaltową i nie mogą być tą samą osadą, czyli nie ma żadnego zawracania w kółko, ale spokojnie można iść bardzo daleko, prawie przez całą mapę, o ile ostatni przystanek to nie jest to samo miejsce co pierwsze. Na końcu takiej wyprawy, kiedy żołnierze docierają do miasta docelowego, dostaje się właśnie nagrodę w postaci kapsli. I tutaj zaczyna się prawdziwa zabawa, bo ilość kapsli, którą dostajesz, zależy od wielu czynników. No i dzisiaj właśnie rozkładam to wszystko na czynniki pierwsze, co działa najlepiej, jak planować, gdzie iść i jak zdobywać maksymalne nagrody. Także zaczynajmy. Pół filmu spędzę na moim nowo powstałym koncie Farmie, porzuconym 600 dni temu, a później przeniosę Was do mojego głównego konta. Już tłumaczę, o co chodzi. Na początek najważniejsza rzecz, wielkie faktorie. Jeżeli wejdziecie na mapę, to są te miasta 6 poziomu na krańcach mapy, na przykład ta tutaj. To są prawdziwe perełki, ponieważ... Gdzie to jest tutaj? Ponieważ jeżeli Twój sojusz zdoła zająć takie miasto, no to jesteś już kilka dobrych kroków do przodu, ponieważ te miasta dają dużą ilość towarów handlowych, wartościowych dóbr, a im więcej tych dóbr, tym lepsze przeliczniki podczas handlu i w konsekwencji tym więcej kapsli dla Ciebie. Co ciekawe, nie musisz wcale zaczynać tej wyprawy od wielkiej faktorii, ale wystarczy, że będzie na trasie, albo jako miasto końcowe, albo jako punkt, a to już da Ci ogromny boost. Więc jeżeli Wasz sojusz walczy o kontrolę nad takimi punktami, no to walczcie jak lwy, no bo na pewno warto. Druga rzecz to talenty Migo i tutaj jest dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli myślicie, że to jest tylko kosmetyka, no to błąd. Talenty te mogą nawet podwoić ilość otrzymywanych Battle Caps, zarówno jeżeli chodzi o te kapsle z okupowanych budynków i przejmowanych, więc ogólnie polecam wybierać te, które dają wzmocnienie do nagród z wypraw handlowych. Na przykład ten punkt też jest bardzo ważny, ponieważ jeżeli na końcu robicie te wymiany handlowe po przejęciu miast, po zbudowaniu dróg, no to tam czasami może brakować czasu, żeby skończyć to tego samego dnia. No więc u mnie najlepiej sprawdziło się pełne skupienie na tych talentach. Tak samo tutaj mamy zwielokrotnione profity i bonusy właśnie z tych wypraw handlowych. Te bonusy, które są tutaj, one są drogie, ale naprawdę warto sięgnąć, ponieważ wartość, którą później otrzymujemy, będzie procentowała w każdym kolejnym tygodniu Migo, a jak wszyscy dobrze wiemy, jeszcze nam tego Migo trochę zostało. Teraz tak, punkt trzeci, o którym chciałbym powiedzieć, już wejdę do Nexusa, to długość trasy i jakość wymiany. No tutaj trzeba znaleźć taki złoty balans, bo może Cię to zaskoczy, ale nie zawsze najdłuższa trasa to jest najlepsza trasa. Tutaj mamy taką, a moglibyśmy spokojnie iść jeszcze dalej. Wiele osób popełnia ten błąd, że lecą najdalej jak się da, myśląc, że im dalej, tym więcej nagród. Otóż nie do końca. Widzicie? Było 10 000, jest 13. To jest ten bonus, który wyniknął z talentów Migo. Dużo zależy od tego, jakie dobra masz na starcie. I tutaj gra sama pokazuje, gdzie można by było iść. Na przykład tutaj jest dalej, ale już tylko 7200 kapsli. Bardzo ważne jest też, jakie dobra są potrzebne w mieście docelowym, bo jeżeli masz na przykład dużą ilość jednego towaru, a miasto końcowe ma na to duży popyt, to dostaniesz dużo więcej kapsli niż za jakąś nudną i długą trasę bez konkretnego dopasowania. Tak jak na przykład tutaj, bardzo długa trasa i 7000 kapsli.
podczas tutaj mamy krótszą trasę o godzinę, a tych kapsli jest zdecydowanie więcej. Dlatego sprawdzaj, co mają miasta po drodze i planuj z głową. Czasem krótsza trasa da Ci więcej niż ta epicka, gdzie będziesz latał przez pół mapy. Ostatnia taka główna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to drogi, budowa dróg. To jest kolejna rzecz, która może brzmieć banalnie, ale jest kluczowa. Budowanie dróg znaczy w tym wydarzeniu w ten sposób, że im więcej masz połączeń między danymi miastami, tym więcej opcji na ustawienie naprawdę dobrej trasy. Buduj drogi w strategicznych miejscach, nie tylko dla szybkiego przejazdu, ale też pod kątem przyszłych wypraw handlowych, bo elastyczność w trasach to ogromna przewaga, zwłaszcza kiedy będziesz musiał porzucić dane miasto. Szczególnie jak chcesz kombinować właśnie z bonusami i dopasowaniem towarów. No u nas najlepiej to tak wygląda, że stworzyła się taka siatka dróg między miastami 4, 5, 6, teraz 7 poziomu, już zaraz idziemy do 8. Dzięki temu nasz lider może tutaj nam ułożyć naprawdę złożone i efektywne trasy handlowe. Więc podsumowując, to nie wysyłaj marszu na ślepo, tak? To byłby jeden z większych takich błędów w tym wydarzeniu. Zawsze sprawdź, jakie towary będą po drodze i które warto wymieniać. Testuj, sprawdzaj, bo można sobie samemu stestować drogę i zobaczyć, czy pójście o krok dalej albo o krok bliżej da jakieś inne rezultaty. No i co najważniejsze, to wysyłaj pełne marsze. Jeżeli masz taką możliwość, to zrób to ze wzmocnieniem, tak? Jeżeli mamy tutaj nasz marsz 318 000, jeżeli odpaliłbym talent wielki marsz i ewentualnie odpalił jeszcze buffa związanego z powiększeniem marszu, no to pewnie doszedłbym do 350-360 tysięcy. I to jest dobry wynik, którym można właśnie zwiększyć ilość otrzymywanych kapsli. No i to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik, poradnik pomoże Wam zdobywać więcej kapsli szybciej, efektywniej niż mieliście to wcześniej. Jeżeli filmik się spodobał, to oczywiście zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i koniecznie napiszcie w komentarzu, jakie trasy dały Wam najwięcej Battle Caps, czyli najwięcej tych kapsli. Podzielmy się wiedzą. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii State of Survival. Cześć!